Pytanie prejudycjalne jest to bardzo istotny mechanizm funkcjonujący w ramach prawa Unii Europejskiej. Umożliwia on sądom krajowym zadanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania dotyczącego prawidłowej wykładni przepisów prawa unijnego. Coraz częściej w ostatnich latach z pytań prejudycjalnych polskie sądy korzystają w sprawach dotyczących m.in. właśnie praw człowieka czy ochrony praworządności. Nawet można powiedzieć, że w ostatnich latach widzimy większe zaangażowanie Trybunału Sprawiedliwości w te sprawy niż w latach poprzednich i nawet można powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości stał się swego rodzaju alternatywą dla postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, z którym wcześniej właśnie przede wszystkim kojarzyliśmy takie kwestie jak właśnie ochrona praw człowieka czy niezależności sądownictwa. Widać tutaj nawet pewną przewagę Trybunału Sprawiedliwości i mechanizmu pytań prejudycjalnych nad skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi tutaj m.in. o kwestie dotyczące długości postępowania. Tutaj postępowanie w sprawach pytań prejudycjalnych jest znacznie szybsze niż postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Są także skuteczniejsze mechanizmy wykonywania wyroków Trybunału Sprawiedliwości, w tym tych wydawanych w ramach rozpoznawania pytań prejudycjalnych. Więc tutaj widzimy, że ten mechanizm pytań prejudycjalnych staje się coraz taką bardziej atrakcyjnym narzędziem wykorzystywanym do ochrony praw człowieka. Czym w ogóle są te pytania prejudycjalne, gdzie one są uregulowane? Otóż najważniejsze kwestie dotyczące pytań prejudycjalnych odnajdziemy w samych traktatach, czyli prawie pierwotnym regulującym funkcjonowanie Unii Europejskiej. Tutaj szczególne znaczenie ma traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz traktat o Unii Europejskiej. Oprócz tego znajdziemy również praktyczne informacje w takich praktycznych instrukcjach dla stron, które postępowań krajowych, których takie pytanie zostało zadane, czy też ma zostać zadane. No również możemy osoby, czy sędziowie, czy pełnomocnicy, którzy chcą zachęcić sądy krajowe do zadawania pytań prejudycjalnych, mogą również znaleźć takie interesujące i istotne informacje w różnego rodzaju informatorach, między innymi przygotowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Więc może od początku, czym są w ogóle te pytania prejudycjalne? Otóż artykuł 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w sprawach dotyczących wykładni traktatów oraz ważności i wykładni aktów prawa wtórnego Unii Europejskiej. I ten przepis nam wyznacza właściwość Trybunału Sprawiedliwości, a więc tego również, czego te pytania prejudycjalne mogą dotyczyć. Do tej kwestii jeszcze za chwilę wrócimy. Jeśli chodzi o same pytania prejudycjalne, tutaj traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że jeżeli w toku rozpoznawania sprawy sąd napotka jakąś wątpliwość dotyczącą wykładni prawa unijnego i rozstrzygnięcie tej wątpliwości jest niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed tym sądem, sąd taki może zadać pytanie prejudycjalne. Ta kompetencja, ta możliwość zadania pytania prejudycjalnego staje się natomiast obowiązkiem, jeżeli chodzi o postępowanie przed sądem, od którego nie ma odwołania, którego orzeczenia podlegają zaskarżeniu. Wówczas taki sąd ma obowiązek zadania pytania prejudycjalnego. Chodzi tutaj przy tym, według dominującej koncepcji, nie tylko o Sąd Najwyższy, ale też i o sąd na przykład apelacyjny, jeżeli jego orzeczenia w danej sprawie nie podlegają zaskarżeniu w drodze skargi kasacyjnej. Oczywiście w postępowaniu sądowo-administracyjnym tutaj takim sądem ostatecznej instancji będzie Naczelny Sąd Administracyjny, który także będzie zobowiązany do zadania pytania prejudycjalnego. Oczywiście, jeżeli w danej sprawie zostanie dostrzeżona jakaś wątpliwość dotycząca wykładni prawa unijnego. Jak rozumieć w ogóle pojęcie sądu na gruncie prawa unijnego, bo to jest również istotna kwestia. Otóż pojęcie sądu ma charakter po części autonomiczny, to znaczy, że niektóre organy, które nie stanowią sądu w ramach według rozumienia prawa polskiego, mogą być uznane za sąd w rozumieniu prawa unijnego. Od czego to w ogóle zależy, czy ten organ jest sądem? No zależy to od tego, czy ten organ jest niezależny, czy jest niezawisły, rozpoznaje sprawy w postępowaniu sądowym, czy przypominającym postępowanie sądowe w takiej sformalizowanej procedurze i w sposób wiążący. No i czy rozstrzyga spory czy
rozstrzyga spory mające charakter sądowy, a więc niektóre organy, tak jak już mówiłem, które według prawa polskiego nie stanowią sądów, jak na przykład Krajowa Izba Odwoławcza, mogą być uznane za sąd w rozumieniu prawa unijnego, natomiast z drugą stronę polskie sądy, które uznajemy za sądy w rozumieniu polskiej konstytucji, polskich ustaw, mogą nie być uznane za sąd w rozumieniu prawa unijnego, jeżeli wykonują kompetencje inne niż te właśnie rozstrzyganie spraw sądowych. A więc na przykład jeśli chodzi o jakieś sprawy dotyczące rejestrów, tego typu sprawach sądy nie są uznawane za sądy w rozumieniu prawa unijnego, no bo właśnie to są sprawy bardziej administracyjne niż czysto sądowe w tym znaczeniu przyjętym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie mogą zadawać pytań prejudycjalnych organy administracji, no bo nie są sądami, natomiast Trybunał Konstytucyjny, mimo że nie jest sądem w rozumieniu prawa polskiego, może zadawać pytania prejudycjalne. No i tak się raz zdarzyło w sprawie dotyczącej podatku VAT od e-booków. Trybunał Konstytucyjny zadał pytanie prejudycjalne i ono zostało rozpoznane, uznane za dopuszczalne przez Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej, a więc Trybunał Sprawiedliwości uznał niejako, że mamy tutaj do czynienia właśnie z organem, który może być uznany za sąd w znaczeniu prawa unijnego. Jak już powiedziałem, w niektórych przypadkach sąd ma obowiązek zadać pytanie prejudycjalne, a więc jeżeli w toku rozpoznawania danej sprawy ujawni się jakiś problem dotyczący wykładni prawa unijnego, a jednocześnie sąd jest sądem, od którego orzeczeń nie ma odwołania, nie ma jakiejś możliwości zaskarżenia jego rozstrzygnięć. Od tej zasady są dwa wyjątki. Jeżeli wątek unijny dotyczy jakiegoś aktu, który jest jasny, nie wymaga jakiejś wykładni skomplikowanej ze strony Trybunału Sprawiedliwości, wówczas sąd nie musi zadawać tego pytania, jest to tak zwany akt clear, ale również jeżeli taka wątpliwość dotyczyłaby kwestii, która już została dostatecznie wyjaśniona we wcześniejszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, też sąd nie musi zadawać tego pytania, no bo tutaj jakby nie ma takiej potrzeby, tak? Można rozstrzygnąć taką wątpliwość, posiłkując się wcześniejszymi rozstrzygnięciami Trybunału Sprawiedliwości. Jest to z kolei tak zwany akt éclairé. No i w tych właśnie przypadkach sądy nie muszą zadawać pytań. Jakie mogą być konsekwencje z kolei naruszenia tego obowiązku zadania pytania prejudycjalnego? Otóż na gruncie prawa unijnego może dojść do naruszenia zobowiązań, jakie ciążą na państwie, ponieważ jeżeli sąd nie zada takiego pytania prejudycjalnego, no i wskutek tego źle zastosuje prawo unijne, no to jak najbardziej można tutaj mówić o naruszeniu prawa unijnego. No z tym się może wiązać chociażby odpowiedzialność państwa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale i odpowiedzialność odszkodowawcza, jeżeli ktoś wskutek tego naruszenia prawa unijnego dozna jakiejś szkody majątkowej czy niemajątkowej. Ponadto można również w niektórych przypadkach mówić także o naruszeniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tutaj również istotne orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który, podkreślam, jest organem Rady Europy, a nie Unii Europejskiej, ale jednak on stoi na stanowisku, że jeżeli w danej sprawie pojawił się jakiś wątek unijny i strona na przykład występowała o zadanie pytania prejudycjalnego, no to sąd powinien taki wniosek rozpatrzyć i albo zadać takie pytanie prejudycjalne, albo odmówić, ale ta odmowa powinna być w sposób przekonujący uzasadniona. Jeżeli sąd po prostu odmówi zadania pytania prejudycjalnego, bo po prostu uzna, że to jest zbędne, ale w żaden sposób tego nie wyjaśni, po prostu uzna, że nie, bo nie, wówczas możemy mówić o naruszeniu artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i już kilka takich spraw przed Trybunałem w Strasburgu było. Więc o tym również trzeba pamiętać, że także ta ścieżka przed organem Rady Europy, przed Trybunałem Praw Człowieka jest tutaj możliwa do wykorzystania. Wracając z kolei do przedmiotu pytań prejudycjalnych, a więc czego te pytania prejudycjalne mają dotyczyć, czego mogą dotyczyć. Więc tak jak już powiedziałem, mogą dotyczyć dwóch kwestii. Po pierwsze mogą dotyczyć wykładni prawa unijnego, po drugie mogą dotyczyć wykładni i ważności przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne aktów prawnych. I tylko tych kwestii mogą dotyczyć pytania prejudycjalne, a więc wykładni, czyli jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do tego, jak interpretować prawo unijne, czy to pierwotne, czyli traktaty, czy to wtórne, czyli dyrektywy i rozporządzenia i inne akty, jak decyzje, czy też mamy wątpliwości co do ważności tych aktów prawa
wtórnego. Natomiast nie mogą pytania prejudycjalne dotyczyć ważności czy zgodności z prawem unijnym prawa krajowego. Tym się Trybunał w ramach procedury pytań prejudycjalnych nie zajmuje. Tak samo nie zajmuje się wykładnią, wykładnią na przykład polskiej konstytucji czy wykładnią prawa krajowego, a więc zawsze musi dotyczyć to pytanie prejudycjalne prawa unijnego. Za chwilę jeszcze wrócę do tego, w jaki sposób te pytania mogą być formułowane, żeby tak naprawdę poruszyć te wątki dotyczące właśnie stosowania prawa krajowego z perspektywy wymogów prawa unijnego. Wreszcie kolejnym wymogiem dotyczącym formalnym takiej dopuszczalności pytania prejudycjalnego jest jego niezbędność, a więc pytanie prejudycjalne powinno dotyczyć materii, która jest niezbędna do wydania rozstrzygnięcia przez sąd krajowy w tej sprawie zawisłej przed tym sądem. Tak naprawdę tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unijny nie ingeruje jakoś za bardzo w tę niezbędność, a więc tutaj jeżeli Sąd Krajowy uznaje, że jest taka niezbędność, no to Trybunał Sprawiedliwości przyjmuje pewne domniemanie, że rzeczywiście taka konieczność tutaj jest. Natomiast oczywiście nie może dojść do sytuacji, w której sąd będzie pytał o kwestie takie czysto abstrakcyjne, tak w zupełnym oderwaniu od tej sprawy krajowej. Gdyby sąd pytał o takie sprawy abstrakcyjne, no to wówczas byłoby to pewnym wypaczeniem instytucji pytań prejudycjalnych, które powinny jednak służyć udzieleniu sądowi pomocy w rozstrzygnięciu konkretnej sprawy, a nie w rozpoznawaniu jakichś abstrakcyjnych spraw i w przyznawaniu jakiejś takiej wykładni zupełnie w oderwaniu od spraw rozpoznawanych przez sądy. To warto przy tym podkreślić, że ta niezbędność może dotyczyć nie tylko jakiejś sprawy głównej, tak głównego problemu, który sąd rozpatruje, no ale też jakichś takich kwestii wpadkowych, jak chociażby koszty postępowania. Tutaj także nie ma problemu, żeby takie pytanie prejudycjalne zadać. Warto tutaj podkreślić, że pytania prejudycjalne mogą również dotyczyć kwestii związanych z prawami człowieka, ale o czym też już wspominałem, istotne jest, żeby te kwestie dotyczące praw człowieka zostały jednak jakoś wpasowane w te ogólne kompetencje Trybunału Sprawiedliwości w ramach pytań prejudycjalnych, a więc w kompetencje do dokonywania wykładni prawa unijnego i oceniania ważności przepisów prawa wtórnego Unii Europejskiej. W ramach oczywiście tej dokonywania wykładni sądy mogą również zapytać o Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, czyli tego najważniejszego aktu z zakresu praw człowieka przyjętego w ramach prawa Unii Europejskiej. Więc tutaj też jakby nie ma problemu, żeby takie pytanie zadać. Natomiast musimy zwrócić uwagę, że jednak zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych jest dosyć ograniczony, a więc Karta Praw Podstawowych znajduje zastosowanie jedynie w sprawach objętych zakresem prawa unijnego. To znaczy, że jeżeli sąd chce zapytać o interpretację Karty Praw Podstawowych, no to musi najpierw zbadać, czy rzeczywiście w danej sprawie zawisłej przed nim ta karta w ogóle znajdzie zastosowanie. A więc zawsze musimy znaleźć ten wątek unijny, który nam sprawi, że w danej sprawie rzeczywiście przepisy karty znajdą zastosowanie. Więc to nie jest taka sytuacja prosta, jak chociażby w przypadku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która znajduje zastosowanie w zasadzie w każdej sprawie, w której się pojawia wątek prawno-człowieczy. Tutaj musimy mieć ten wątek prawa unijnego. Na czym ten wątek może polegać w kontekście pytań prejudycjalnych? No w niektórych przypadkach może to być dość oczywiste, a więc jeżeli sprawa dotyczy jakichś wolności gwarantowanych w traktatach, czyli swobody przemieszczania się, swobody przepływu osób, tak? Wówczas ten wątek oczywiście w sposób istnieje. Jeżeli sprawa dotyczy chociażby jakichś materii uregulowanych w prawie wtórnym, czyli chociażby jakichś kwestii związanych z zakazem dyskryminacji, no to również jak najbardziej można tutaj zadać pytanie prejudycjalne. No w niektórych przypadkach poszukiwanie takiego wątku byłoby trudniejsze, ale też tutaj Trybunał Sprawiedliwości przyjmuje raczej taką dość, można powiedzieć, rozszerzającą wykładnię stosowalności Karty Praw Podstawowych. Oczywiście ona ma swoje granice, ale również w takich kwestiach, które nam się kiedyś wydawały, że są raczej poza obszarem zainteresowania prawa unijnego, no w ostatnich latach coraz częściej
o te pytania sądy pytania kierują i one są też rozpoznawane przez Trybunał Sprawiedliwości. No, chociażby kwestie dotyczące niezależności sądów, niezawisłości sędziów. Kiedyś pewnie byśmy mieli wątpliwości, że wchodzą w zakres prawa unijnego. No ostatnio już nie, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości w najnowszym orzecznictwie tę kwestię rozstrzygnął. Więc zawsze musimy się zastanowić, czy w danej sprawie występuje taki wątek unijny i a jeśli tak, to jaki, tak? A więc trzeba tutaj na pewno mieć jakąś gruntowną wiedzę z zakresu prawa unijnego, ale także z zakresu nie tylko przepisów, ale też orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, no i spróbować w jakiś sposób wykazać, że rzeczywiście w danej sprawie to prawo unijne wchodzi w grę i sąd krajowy może zadać pytanie prejudycjalne. Jeżeli natomiast Trybunał Sprawiedliwości uzna, że to pytanie prejudycjalne jest z jakichś względów niedopuszczalne, a więc na przykład z powodu tego, że dana sprawa jest poza obszarem zainteresowania prawa unijnego, tak? W danej sprawie w ogóle nie występuje wątek unijny, no to wówczas taka sprawa zostanie uznana za niedopuszczalną. No i było kilka takich spraw w przeszłości, w których sądy polskie próbowały zadawać pytania prejudycjalne z Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i te pytania zostały uznane za niedopuszczalne ze względu właśnie na brak wykazania, że tutaj w ogóle występował jakiś element unijny. No, chociażby sprawy dotyczące obniżania emerytur osobom uznanym za funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, czy sprawy dotyczące tak zwanego mienia zaburzańskiego. No tutaj w tych przypadkach Trybunał Sprawiedliwości uznawał, że nie wykazano, że tutaj jakiś element prawa unijnego występuje. No i z tego też powodu te pytania zostały uznane za niedopuszczalne. Zadanie pytania prejudycjalnego jest oczywiście kompetencją sądu. Jak już mówiliśmy, niekiedy jest to obowiązek, niekiedy jest to możliwość. Tak więc nie mamy jakiegoś prawa do zadania pytania prejudycjalnego, ale oczywiście możemy próbować skłonić sąd do zadania takiego pytania, pamiętając, że to jest oczywiście zawsze wyłączna kompetencja sądu. Nie możemy jakoś w zamian za sąd skierować pytania do Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast warto takie próby podejmować, warto jakoś próbować argumentować w postępowaniu przed sądem polskim, że zadanie takiego pytania byłoby wskazane. W jaki sposób to zrobić? Najlepiej byłoby oczywiście złożyć jakieś pismo procesowe, złożyć pismo do sądu, w którym wskażemy, czego takie pytanie prejudycjalne miałoby dotyczyć. Możemy również w jakiś sposób nawet sformułować to pytanie prejudycjalne, żeby pomóc później sądowi w pracy nad ostatecznym sformułowaniem tego pytania prejudycjalnego, no i przedstawić też odpowiednio uzasadnienie takiego pytania. Sposób formułowania pytania prejudycjalnego jest dosyć istotny i wskazówki w tym zakresie możemy znaleźć w materiałach chociażby przygotowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Tutaj warto zwrócić uwagę, że zawsze takie pytanie, czy z reguły te pytania mają jedno zdanie. No niekiedy to zdanie może być bardzo, bardzo długie, jeżeli pytamy o jakąś skomplikowaną kwestię. I pamiętajmy też, że nie możemy wprost pytać o zgodność prawa krajowego z prawem unijnym. Zawsze musimy tak to pytanie sformułować, żeby chodziło w nim o interpretację prawa unijnego. Więc zamiast pytać o zgodność wprost prawa krajowego z prawem unijnym, zapytajmy o to, czy prawo unijne należy interpretować tak, że stoi ono na przeszkodzie przyjęciu jakiegoś rozwiązania takiego jak w prawie krajowym, które znajduje zastosowanie w naszej sprawie. No i w ten właśnie sposób ominiemy jakieś takie ograniczenia właśnie właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zawężone tylko do rozpatrywania spraw unijnych. Warto też pamiętać, że nawet jeżeli sąd krajowy w jakiś sposób błędny sformułuje to pytanie prejudycjalne, no i właśnie zapyta wprost o prawo krajowe, o jego wykładnię, o jego zgodność z prawem unijnym, to i tak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może przeformułować to pytanie prejudycjalne i uznać, że tak naprawdę sądowi chodziło o coś innego, tak? Że sąd po prostu użył błędnej formuły, a tak naprawdę pyta właśnie o prawo unijne, a nie o prawo krajowe. Warto też pamiętać, że można zadawać kilka pytań, więc nie ma jakiejś przeszkody, nie ma jakiegoś ograniczenia, że sąd może zadać tylko jedno pytanie w danym postępowaniu.
można zadać kilka pytań, mogą one być sformułowane w sposób warunkowy, a więc jeżeli Trybunał udzieli odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie, no to sąd prosi o rozstrzygnięcie drugiego pytania. Tak więc tutaj nie ma jakiegoś z tym problemu. Pytania prejudycjalne powinny być sformułowane w sposób jasny, powinny być sformułowane w odrębnym postanowieniu sądu. Najlepiej, żeby to pytanie było sformułowane na początku albo na końcu tego postanowienia, żeby było również uzasadnione i to uzasadnienie powinno zawierać przedstawienie stanu faktycznego również sprawy, wykazanie dzięki temu, że rozstrzygnięcie kwestii unijnej jest konieczne do rozstrzygnięcia tej sprawy krajowej, treść przepisów krajowych, tak, które mają mieć znaczenie w sprawie, żeby też pomóc Trybunałowi później rozstrzygnąć tę materię, omówienie powodów, dla których sąd krajowy zdecydował się na zadanie takiego pytania prejudycjalnego, no i również przedstawienie jakichś argumentów, skąd się biorą wątpliwości sądu co do treści prawa unijnego, no i w ogóle też wykazanie, że to prawo unijne w danej sprawie w ogóle będzie wchodziło w zakres prawa unijnego, tak, że w danej sprawie występuje jakiś wątek unijny. No, brak tych elementów może nawet doprowadzić do uznania tego pytania za niedopuszczalne. Jak już wskazałem, również we wniosku pełnomocnika do sądu o zadanie pytania prejudycjalnego te elementy powinny się znaleźć, no bo to też z jednej strony może skłonić sąd do zadania pytania prejudycjalnego, z drugiej strony także może pomóc sądowi w odpowiednim sformułowaniu tego pytania prejudycjalnego, tak żeby ono zostało pozytywnie rozpatrzone przez Trybunał. Prawo unijne nie reguluje może jakoś bardzo szczegółowo tych kwestii formalnych, tego jak ten wniosek o pytanie prejudycjalne powinien zostać, czy jak to samo pytanie prejudycjalne powinno zostać sformułowane. Natomiast pewne zalecenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie zostały wydane, a więc, że tutaj nie powinno być to postanowienie z pytaniem prejudycjalnym dłuższe niż 10 stron. Nawet w tych zaleceniach można znaleźć pewne wytyczne co do czcionki, co do odstępu między znakami, więc tutaj chodzi o to, żeby to było w miarę krótkie, przejrzyste, żeby w tych pytaniach prejudycjalnych nie było jakichś takich zbędnych dywagacji. Tak? Chodzi po prostu o przedstawienie konkretnych zagadnień, które Trybunał Sprawiedliwości ma rozstrzygnąć, no i wykazanie, że jest to istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Warto też pamiętać tutaj ze strony pełnomocników, że w postępowaniu dotyczącym pytań prejudycjalnych mogą być także stosowane środki tymczasowe. Te środki tymczasowe mają oczywiście na celu zabezpieczenie praw stron postępowania na czas toczącego się postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co istotne, te środki tymczasowe stosuje nie sam Trybunał Sprawiedliwości w tej procedurze, tylko sądy krajowe. Prawo unijne nie reguluje katalogu tych środków tymczasowych. Nie ma wymienionych mechanizmów, które sądy mogą wykorzystywać dla zabezpieczenia interesów stron postępowań. Natomiast w tym zakresie należy stosować przepisy prawa krajowego, czyli chociażby jakieś przepisy dotyczące postępowania zabezpieczającego na gruncie kodeksu postępowania cywilnego. I prawo unijne wymaga z jednej strony, żeby te środki nie były stosowane w sposób mniej efektywny niż w przypadku spraw czysto krajowych, czyli żeby tutaj nie było jakiejś takiej, można powiedzieć, dyskryminacji tych spraw z wątkiem unijnym, a z drugiej strony wymaga także zapewnienia, żeby te środki były efektywne. A więc jeżeli istnieje jakaś przeszkoda proceduralna w zastosowaniu takiego środka tymczasowego, no to może nawet w pewnych sytuacjach istnieć obowiązek pominięcia tych przepisów, które taką przeszkodę stanowią, jeżeli to jest konieczne dla właśnie zabezpieczenia stron, zabezpieczenia postępowania, zabezpieczenia tych praw gwarantowanych w prawie unijnym. Więc jest to również bardzo istotna
bardzo istotna kwestia. I tutaj także pełnomocnicy, którzy kierują do sądów wnioski o zadanie takiego pytania prejudycjalnego, powinni o tym pamiętać, że mogą również zawnioskować o zastosowanie przez Sąd Krajowy środka tymczasowego, no właśnie w celu zabezpieczenia interesów ich klientów. Po reformie dokonanej przed kilkoma laty nie ma natomiast potrzeby już, czy nie musimy się martwić o anonimizację danych, z tego względu, że już te dane są anonimizowane z urzędu. Kiedyś, w dawnych czasach można było zidentyfikować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez nazwisko skarżącego, stąd też mamy słynne rozstrzygnięcia Trybunału, takie fundamentalne, które studenci pamiętają poprzez właśnie nazwiska, czy poprzez nazwy firm. No obecnie od 2018 roku w związku też z podwyższaniem standardów ochrony danych osobowych dane osobowe są anonimizowane i Sąd Krajowy, który zadaje w ogóle pytanie prejudycjalne, także sam z siebie powinien takie dane zanonimizować. Sąd zadaje pytanie w formie postanowienia. Zadając takie pytanie, oczywiście zawiesza postępowanie, tak? No bo skoro rozstrzygnięcie sprawy ma zależeć od rozstrzygnięcia pytania prejudycjalnego, no to jest logiczne, że to postępowanie musi zostać zawieszone do czasu rozstrzygnięcia właśnie tej kwestii dotyczącej kwestii prejudycjalnej. Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, że nie można w jakiś sposób odbierać czy utrudniać kierowania pytań prejudycjalnych przez sądy, a więc jeżeli na przykład sędziowie byliby pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej za skierowanie pytania prejudycjalnego, albo sąd musiałby zapytać o zgodę jakiś sąd wyższej instancji o zadanie tego pytania prejudycjalnego, czy skierować pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, no to by było uznane za niezgodne z prawem unijnym, no i takie przepisy musiałyby zostać pominięte przez sąd, a więc ta kompetencja do zadania pytania prejudycjalnego nie tylko przez ten sąd, którego orzeczenia są niezaskarżalne, ale też przez sąd nawet najniższego szczebla, no nie może mu zostać w żaden sposób odebrana czy utrudniona. Jak wygląda pokrótce postępowanie po zadaniu pytania prejudycjalnego? Więc po zadaniu pytania prejudycjalnego, jeżeli ono oczywiście zostaje uznane za dopuszczalne i nie zostanie umorzone postępowanie na jakimś wczesnym etapie, dochodzi do wszczęcia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, dochodzi do rozpoczęcia pisemnego etapu postępowania. Językiem tutaj postępowania jest język sądu, język obowiązujący w postępowaniu, którym zadano pytanie prejudycjalne, czyli w przypadku spraw polskich będzie to język polski. Następnie następuje taka wymiana pism. Strony tego postępowania mają w określonym terminie przedstawić swoje stanowisko w odniesieniu właśnie do tej kwestii, którą Trybunał Sprawiedliwości będzie rozstrzygał. Mamy tutaj pewne wytyczne co do tego, jaka powinna być treść i jaka powinna być forma tych pism procesowych, których strony odnoszą się do przedmiotu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tutaj również one powinny być precyzyjne, nie powinny zawierać jakichś takich zbędnych dywagacji, powinny mieć maksimum około 20 stron. No są tutaj różnego rodzaju kwestie formalne, których tutaj nie będę jakoś szczegółowo prezentował. Zasadniczo z Trybunałem komunikujemy się pocztą, no ale możemy też założyć konto na portalu e-Kuria, no i to nam umożliwi porozumiewanie się z Trybunałem drogą elektroniczną. Warto natomiast zwrócić uwagę, że stronami tego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii prejudycjalnej są strony postępowania, w którym doszło do zadania tego pytania. Natomiast nie ma możliwości przyłączenia się do postępowania przez organizacje pozarządowe chociażby, tak? Chociażby poprzez opinię amicus curiae. Organizacja pozarządowa może uczestniczyć w takim postępowaniu tylko wtedy, gdy była stroną postępowania przed sądem, w którym zadano pytanie prejudycjalne. Po zakończeniu tego etapu pisemnego prezes wyznacza datę wstępnego sprawozdania, następnie ta sprawa jest przydzielana Izbie, no i może dojść do rozprawy.
do rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oczywiście ta rozprawa nie jest konieczna we wszelkich sprawach. Jeżeli, tak jak już mówiłem, jeżeli sprawa jest niedopuszczalna, to wtedy może zostać umorzone to postępowanie, ale jeżeli również sprawa dotyczy jakichś kwestii powtarzalnych, jeżeli tutaj jakiegoś prostego problemu, to nie ma potrzeby organizowania rozprawy. W tej sytuacji można pominąć taką rozprawę. Oczywiście o terminie rozprawy Trybunał powiadamia i sąd pytający i strony postępowania, w którym doszło do zadania pytania prejudycjalnego. One wówczas się stawiają ze swoimi pełnomocnikami. Tutaj jeśli chodzi o to, kto może być takim pełnomocnikiem, no to tutaj obowiązują te same reguły, co w postępowaniu krajowym. No wówczas jak wygląda przebieg takiej rozprawy? No najpierw mamy w ogóle wywołanie tej sprawy, następnie wystąpienia stron, które prezentują swoje stanowiska, pytania Trybunału Sprawiedliwości i jakieś ewentualne repliki pomiędzy stronami. Zasadniczo te wystąpienia stron nie powinny przekraczać 15 minut, powinny się ściśle odnosić do tego, czego dotyczy sprawa przed Trybunałem Unijnym. Jeśli chodzi o język postępowania, tutaj również ta sama reguła, co w tych postępowaniach, co na etapie pisemnym, a więc mamy tutaj język postępowania krajowego. Po zakończeniu tej rozprawy mamy zakończenie tego etapu ustnego. Wówczas Trybunał Sprawiedliwości zwraca się, to znaczy czekamy na opinię Rzecznika Generalnego, która jest zazwyczaj przedstawiana do kilku miesięcy po rozprawie. Oczywiście ta opinia Rzecznika Generalnego nie jest w jakiś sposób wiążąca dla Trybunału Sprawiedliwości, to jest jedynie jakiś taki element pomocniczy. Natomiast w wielu przypadkach stanowi ona jednak, daje nam ona jednak pewną możliwość przewidzenia, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości. Nie jest to oczywiście pewne, że Trybunał zaprezentuje taką samą wykładnię jak Rzecznik Generalny, ale pewna tutaj sugestia niewątpliwie jest. Strony nie mogą się jakoś odnosić do tej opinii Rzecznika Generalnego, jakoś z nią polemizować. Więc to jest tylko na potrzeby Trybunału Sprawiedliwości. Ona jest oczywiście publikowana na stronie Trybunału w ogólnodostępnej bazie orzeczeń Trybunału i opinii rzeczników generalnych. Następnie mamy ogłoszenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości, o czym strony są oczywiście informowane. To ogłoszenie następuje na posiedzeniu jawnym. I również mamy w tym samym dniu opublikowaną notatkę prasową dotyczącą tego orzeczenia oraz sama treść tego wyroku też jest publikowana w bazie Trybunału. No jeżeli mamy w języku polskim, również będziemy mieli ten wyrok dostępny. To, o czym mówiłem, to jest tryb taki ogólny, tak? A więc taki tryb, w którym w większości spraw będą rozpatrywane. Natomiast są jeszcze takie tryby skrócone dotyczące pewnych spraw, które mają na celu przyspieszenie tego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Mamy tutaj tryb pilny oraz tryb przyspieszony. Ten tryb pilny dotyczy jedynie spraw dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, czyli tylko tej sfery prawa unijnego, która dotyczy właśnie tych zagadnień związanych z bezpieczeństwem czy sprawiedliwością. Natomiast w innych sprawach możemy tutaj wnioskować o tryb przyspieszony. Tutaj nie ma jakiegoś ograniczenia, że tylko jakiegoś wycinka te sprawy mają dotyczyć, ale trzeba wykazać, że w danej sprawie ze względu na jej charakter jest potrzeba jakiegoś niezwłocznego, szybkiego rozstrzygnięcia ze strony Trybunału Sprawiedliwości. Tutaj przebieg tego postępowania będzie się różnił o tyle względem tego ogólnego przebiegu, o którym mówiłem, tym, że będą skrócone terminy na wyznaczenie rozprawy, na przedstawienie stanowisk przez strony. Dzięki temu uda się to postępowanie zamknąć w dużo krótszym terminie niż w przypadku tego trybu zwykłego. Więc tak jak w poprzednich latach na orzeczenie Trybunału w trybie zwykłym czekało się około 1,5 roku, tak w trybie przyspieszonym jest to kilka miesięcy. Ale oczywiście nie w każdej sprawie ten wniosek o rozpatrzenie w trybie przyspieszonym zostanie rozpoznany. Tutaj w większości przypadków Trybunał jednak
oddala takie wnioski o zastosowanie trybu przyspieszonego, więc również jeżeli do Sądu Krajowego się zwracamy, to powinniśmy też wskazać sądowi, że może warto zwrócić się o rozpoznanie tej sprawy w trybie przyspieszonym, no i przedstawić też takie argumenty, na które Sąd Krajowy będzie się mógł powołać przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które przekonają Trybunał, że rzeczywiście jest taka potrzeba, tak, rozpatrzenia tej sprawy w trybie przyspieszonym, czyli że nierozpoznanie na przykład tej sprawy w trybie przyspieszonym spowoduje jakąś taką szkodę nieodwracalną po strony postępowania, więc o tym także należy pamiętać. Jeżeli już dojdzie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości, tego wyroku prejudycjalnego, wówczas oczywiście sprawa wraca do sądu, tak? A więc mamy podjęcie tego zawieszonego postępowania i Trybunał i Sąd Krajowy powinien rozstrzygnąć sprawę przed nim zawisłą przy wykorzystaniu tej interpretacji prawa unijnego, którą uzyskał w drodze procedury prejudycjalnej. A więc wykonanie tego wyroku zależy tak naprawdę od sądu. Więc tutaj też jest istotna rola pełnomocnika, żeby czuwać nad tym, że Sąd Krajowy rzeczywiście wziął należycie pod uwagę ten wyrok prejudycjalny, a więc że nie zastosował tej wykładni w jakiś sposób błędny. To warto zwrócić uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości, udzielając odpowiedzi na pytania prejudycjalne sądów krajowych, niekiedy wprost wskazuje, że ocena, czy w danym przypadku prawo krajowe jest zgodne z prawem unijnym, albo czy zaszły jakieś przesłanki określone w drodze wykładni w tym wyroku prejudycjalnym, zależy od sądu krajowego. No więc tutaj też jest rola pełnomocnika, żeby prawidłowo też zinterpretować to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, a więc żeby zastosować tę wykładnię przedstawioną przez Trybunał do sprawy zawisłej przed sądem krajowym. Oczywiście teoretycznie, jeżeli sąd nadal ma jakieś wątpliwości dotyczące jakichś innych kwestii, no to może zadać pytanie nowe, ale od tego rozstrzygnięcia prejudycjalnego no już nie można się w żaden sposób odwołać. Warto też pamiętać, że tak naprawdę skutki wyroków Trybunału Sprawiedliwości w ramach tych pytań prejudycjalnych są tak naprawdę szersze niż jedynie zastosowanie tej wykładni w ramach konkretnej sprawy. Otóż teoretycznie te wyroki prejudycjalne są wiążące w ramach konkretnej sprawy, ale w praktyce tak naprawdę one przesądzają to, w jaki sposób prawo unijne powinno być interpretowane, a więc nie tylko w ramach tej sprawy, w której sąd zadał pytanie prejudycjalne, no ale też w ramach innych spraw, bo tak jak już wspominałem, jeżeli już jakaś materia została uregulowana, została zinterpretowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to sądy, w których ta materia znowu w jakiś tam sposób się pojawia, nie muszą kierować nowych pytań prejudycjalnych, tylko w ramach tej doktryny acte ecclere powołać się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości i zastosować wykładnię przyjętą przez Trybunał Sprawiedliwości. Co więcej, przyjęcie przez Trybunał Sprawiedliwości określonej wykładni może też być pewnym sygnałem dla państwa, że jego przepisy są niezgodne z prawem unijnym. Tak jak już wspominałem, Trybunał w ramach procedury pytań prejudycjalnych nie rozstrzyga wprost o zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, ale jeżeli przedstawi pewną wykładnię prawa unijnego i okazuje się, że prawo krajowe jest nie do pogodzenia z tą wykładnią, że dochodzi do jakiejś sprzeczności, no to wówczas państwo powinno zareagować i tę sprzeczność wyeliminować, ponieważ utrzymywanie się takiego stanu niezgodności prawa krajowego z prawem unijnym może doprowadzić do wszczęcia procedury naruszeniowej przez Komisję Europejską przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak więc widzimy, że procedura pytań prejudycjalnych jest niezwykle istotna, no nie tylko z perspektywy stron postępowań zawisłych przed sądami, w których występuje jakiś wątek unijny, ale też generalnie z perspektywy całego systemu prawa i służy też właśnie zapewnieniu tego, żeby nie było sprzeczności między prawem krajowym a prawem unijnym.